Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam na imię Klaudia i zapraszam Cię do mojego szydełkowego świata. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić takie kwiatuszki z koralikami. Mogą one mieć zastosowanie jako zaczepka do kluczy bądź jakiś breloczek, a jeżeli nie wykończymy tego łańcuszkiem, to również może być to ozdoba do jakiejś czapeczki czy też torebki. To jest idealny sposób, słuchajcie, na wykorzystanie naszych resztek kordonkowych. Jak widzicie, mam już zrobione kwiatuszki w 3 kolorach, także teraz będę używała takiego jasnego fioletu i właśnie za pomocą niego pokażę Wam, jak taki kwiatuszek wykonać. Będziemy potrzebować również koraliki, oczywiście szydełko, ja będę używać szydełka w rozmiarze 1,5 mm, no i oczywiście przydadzą się również nożyczki. Zatem zapraszam Was do szydełkowania. Kochani, zanim przejdziemy do wykonywania dzisiejszego projektu, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nowa na moim kanale, zapraszam Cię do kliknięcia subskrybuj razem z dzwoneczkiem, aby być zawsze powiadomionym o tym, że dodałam właśnie nowy filmik. Jestem już przygotowana, naszykowałam sobie 5 koralików i te koraliki najpierw musimy nawlec na naszą niteczkę. I teraz musimy zrobić zwykły supełek, aby zrobić z naszych koralików kółeczko, czyli zaciągnęłam niteczkę raz, zaciągam ją jeszcze raz, taki zwykły supełek, jak się robi podczas wiązania sznurówek, tylko oczywiście w sznurówkach robimy to jeden raz, a tutaj wykonujemy 2 bądź 3 razy. Ja sobie dla bezpieczeństwa zrobię 3, także możecie zrobić 2 supełki bądź 3 supełki. I przechodzimy do szydełkowania. Nasze szydełko wbijamy w miejsce, gdzie robiliśmy właśnie supełek. I przeciągamy niteczkę. I teraz wykonujemy łańcuszek z 5 oczek. Następnie wbijamy się pomiędzy kolejne koraliki pod niteczkę i wykonujemy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. I ponownie za następnym koralikiem pod niteczkę półsłupek. Pięć oczek łańcuszka i ponownie za następnym koralikiem półsłupek. 5 oczek łańcuszka i za następnym koralikiem półsłupek. I ponownie 5 oczek łańcuszka i za następnym koralikiem również półsłupek.
mamy nasze koraliki obtoczone łańcuszkami. Przechodzimy do rzędu pierwszego i wykonujemy oczko łańcuszka, a następnie pod pierwszym łukiem robimy półsłupek i ja sobie zaraz tutaj będę chować tą niteczkę wystającą. Także robię teraz półsłupek. Oczywiście mi się moja nitka wystająca tutaj zaplątała, więc jeszcze raz. No nie chciała się schować. Po półsłupku robimy półsłupek nawijany pod tym samym łańcuszkiem i teraz pod tym łańcuszkiem robimy 5 słupków. Drugi, trzeci, czwarty i piąty. I następnie pod ten sam łańcuszek jeszcze półsłupek nawijany i półsłupek. Przechodzimy na drugi płatek i wykonujemy pod łańcuszkiem ponownie półsłupek, następnie półsłupek nawijany. Jak widzicie, mi się troszeczkę łańcuszek przesunął, więc sobie moje półsłupki przesunę w prawo i teraz robimy 5 słupków. I teraz półsłupek nawijany i półsłupek. I te kroki powtarzamy przez wszystkie te łańcuszki. Przerobiłam już wszystkie płatki i teraz w miejscu, gdzie było pierwsze oczko łańcuszka, to tutaj wykonujemy półsłupek bądź oczko ścisłe, jak wolicie. Ja zrobię oczko ścisłe i teraz przechodzę do wykonania łańcuszka z 20 oczek.
obracam kwiatuszka na lewą stronę i tutaj pod te niteczki, bądź w pierwsze oczko łańcuszka, ja sobie zrobię tutaj pod ten pierwszy, tak jakby pod pierwszy płatek, wykonujemy oczko ścisłe, zamykające oczywiście i ucinamy naszą niteczkę. I nasz kwiatuszek jest gotowy. Prawda, że prosty wzór? Bardzo prościutkie to jest do wykonania, a jakie efektowne. Także myślę, bardzo dobry sposób na wykorzystanie resztek kordonków. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do lajkowania, do komentowania i oczywiście do subskrypcji kanału. Pamiętajcie też, że uruchomiłam program dla wspierających, także zapraszam również serdecznie do uczestniczenia w programie dla wspierających. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was już wkrótce na nowości na kanale. Pozdrawiam cieplutko, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!